Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj pokażę Wam zestaw, na który polowałem od dłuższego czasu i jest to 9397. Zestaw jest z 2012 roku, składa się z 1308 elementów. Jest to ciężarówka do przewozu drewna. W 2012 roku kosztowała katalogowo 600 zł. Udało mi się ten zestaw kupić poniżej 500 zł, oczywiście jest to zestaw używany. W 2012 roku to nie był jedyny pojazd w stylu amerykańskim. Wtedy też LEGO wydało zestaw 93-95, który już jakiś czas temu pokazywałem Wam na kanale. Ciężarówka do przewozu drewna jest dodatkowo wyposażona w Power Functions. Z tyłu pudełka pokazany jest model B, model alternatywny. No i muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka prezentuje się świetnie, spokojnie mógł być również odrębnym zestawem. Ciężarówkę kupiłem od tego samego sprzedawcy co Monster Trucka i koparkę. Zestawy, które niedawno pokazywałem Wam na kanale, więc już wiedziałem, że mogę się spodziewać ładnie posegregowanych klocków. Jest oczywiście silnik i battery box. Instrukcja składa się z 3 tomów. Wygląda jak nowa. Z tyłu mamy jeszcze Unimoga z tamtych czasów. Ten zestaw też prędzej czy później na pewno sobie kupię. I w pierwszej kolejności budujemy dwie podstawowe funkcje, czyli skręt. Tutaj mamy wyjście do sterowania. Skręt oparty jest na zębatce. Na tylnej osi mamy dyferencjał. Szkoda, że tego dyferencjału nie ma na obu tylnych osiach. I stąd idzie nam moc do tłoków, które będą tutaj z przodu. Następnie budujemy moduł z 2 przekładniami, którymi będziemy zarządzać 4 funkcjami. Wszystkie te 4 funkcje będzie wprawiał w ruch silnik. I tutaj, jak widzicie, mamy 4 wyprowadzenia do funkcji. W tej chwili jeszcze żadna nie jest wprawiona w ruch. No i tutaj przekładniami możemy wybierać sobie funkcje. Tutaj mamy wyjście do zginania ramienia. Tutaj z kolei podnoszenie i opuszczanie ramienia. Tutaj wyjście do obracania ramienia. I tutaj mamy wyjście do wysuwania i chowania podpór. I jestem na początku drugiego tomu instrukcji. Mamy już podpięte tłoki. No i doszło już trochę elementów, jeśli chodzi o wyprowadzenie funkcji. Tutaj mamy funkcję wysuwania podpór. Jest już podpięty element ślimakowy, do którego mamy podpięte sprzęgło. Tutaj pamiętacie, poprzednio kończyło się wyjście do obrotu ramienia. W tej chwili mamy tutaj przejście przez drugie koło zębate do elementu ślimakowego i tutaj również mamy podpięte sprzęgło. Nie wiem, czy to widać. Widać teraz. Z kolei jeśli chodzi o oba wyprowadzenia do ramienia, czyli do podnoszenia i zginania, to tutaj mamy zmianę kierunku i wyjście do góry na obu funkcjach. I ciężarówka do przewozu drewna jest już gotowa. No i cóż mogę powiedzieć? No obecnie, żeby cieszyć się prawdziwie technikowym procesem budowy, no niestety trzeba sięgać do starszych zestawów.
Ten proces budowy mi się bardzo podobał, mnóstwo mięska technikowego. Praktycznie przez cały czas budujemy mechanizmy, funkcje. Nie ma takiej sytuacji jak w wielu obecnych zestawach, że w pierwszym etapie budujemy jakieś mechanizmy, a później już nic się nie dzieje, pozostaje tylko zabudowa, karoseria. Po zbudowaniu ciężarówka moim zdaniem prezentuje się świetnie. Tak jak już mówiłem przy secie 9395, ja uwielbiam te amerykańskie klimaty. Mamy tutaj mnóstwo funkcji, więc sprawdźmy po kolei, jak one działają. Skręt jest bardzo mocny. Do tłoków możemy sobie zajrzeć po otwarciu maski. I przejdźmy do funkcji napędzanych silnikiem. Najpierw sobie otwórzmy podpory. Teraz zobaczmy, jak działa ramię. I obrót. Chwytak spokojnie zjeżdża do samej ziemi, więc zaraz zobaczymy, czy podniesie tą belę drewna zrobioną z felg. Ale najpierw pokażę Wam jeszcze dwie funkcje ręczne, które są tutaj na chwytaku. Po pierwsze możemy otwierać i zamykać chwytak. Mamy tutaj element ślimakowy, do którego jest podpięte małe ciemnoszare koło zębate, które akslem jest połączone tutaj z elementami chwytaka. I w ten sposób to działa. Dodatkowo tutaj mamy czarne koło zębate podpięte do obrotnicy i możemy tym chwytakiem również sobie obracać. To sprawdźmy, czy uda nam się załadować tą belę. Czy ona nam się tutaj nie wyślizgnie. Jak mogliście zobaczyć, wszystko działa idealnie. Jeśli chodzi o podpory, to tu do tych wyjść, które Wam pokazywałem podczas budowania, doszły jeszcze dwa krzyżaki kulowe, które nam na akslu tutaj podnoszą i opuszczają te podpory. Tutaj nam doszły dwa koła zębate, duże zejście z prędkości, które nam obracają tutaj całe ramię. A jeśli chodzi o samo ramię, to mamy duży siłownik, który nam je podnosi i mały siłownik, który nam je zgina. Tutaj mamy przez aksle, przez koła zębate wyjście do małego siłownika. Dodatkowo jeszcze mamy otwierane drzwi. No i jakżeby inaczej, niebieskie fotele w środku. Jeszcze pokażę Wam go od dołu. Jeśli chodzi o minusy, no to na pewno brakuje mi tutaj podwójnych kół z tyłu. Spróbuję je w tej chwili dodać. Czyli wepnę je odwrotnie. Dzięki temu nam wejdą, schowają się bardziej do środka.
No i jak mamy podwójne opony z tyłu, od razu dodają mu charakteru. Podsumowując, moim zdaniem świetny zestaw, bardzo technikowy, dużo tego mięsa technikowego, mnóstwo funkcji. Mając do wydania około 500 zł, na pewno wolę kupić starego, dobrego technika niż jakiś prosty, nudny dzisiejszy zestaw. Więc jak chcemy jakąś odskocznię, no to musimy po prostu szukać starych zestawów. Tych niestety jakoś nie ma strasznie dużo ofert, więc jak znajdziecie w bardzo dobrym stanie, właśnie w okolicach 500 zł, to śmiało bierzcie te zestawy. Jeszcze jedna ważna rzecz, battery box i silnik są integralną częścią tego zestawu. Zawsze dopytujcie, czy jest to na pewno, kupując używany zestaw, bo jeden ze sprzedawców próbował mi wmówić, że elektronika tutaj jest dodatkową opcją i trzeba sobie ją dokupić. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.